Nagrywam dla Was dzisiaj nie z Warszawy, ale z trochę innego miasta Polski. Jestem dzisiaj w województwie świętokrzyskim, a dokładnie w jego stolicy, czyli Kielcach. Zaraz Wam trochę więcej opowiem o tych Kielcach, ale najpierw dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Tak jak powiedziałam, Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego, a województwo świętokrzyskie położone na południu Polski kojarzy się z górami. Mamy tutaj góry świętokrzyskie. Co prawda nie są zbyt wysokie, bo najwyższy szczyt ma tylko trochę ponad 600 metrów nad poziomem morza i nazywa się Łysica, ale kojarzy nam się szczególnie, bo nie dość, że są to najstarsze góry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie, to Łysa Góra i Łysica są też związane z pewnym kultem pogańskim. Poganie po polsku to są osoby, które nie wyznają wiary chrześcijańskiej albo w ogóle raczej monoteistycznej. To jest bardzo pejoratywne słowo na takie osoby, którego często kiedyś używaliśmy. I właśnie z tym kultem są związane te góry, bo legenda głosi, że to tam spotykały się czarownice. A co do samej nazwy Kielce, to pamiętajcie o jednej ważnej gramatycznej zasadzie. Jest to liczba mnoga, więc mówimy, że jesteśmy w Kielcach. Ach, czyli końcówka miejscownika, tak jak w każdym w sumie rodzaju liczbie mnogiej. I tak samo jedziemy do Kielc. Podobnie odmieniamy na przykład Katowice, inne polskie miasto. Jesteśmy w Katowicach i jedziemy do Katowic. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy byliście już w tym mieście. Jestem bardzo ciekawa i jakie są Wasze wrażenia. A ja idę dalej i zobaczę, co jeszcze tutaj ciekawego można zwiedzić. Ale w Kielcach nie jestem sama, bo jestem z jedną osobą, która co prawda nie jest oryginalnie stąd, nie pochodzi z Kielc, ale mieszka tutaj i zaraz nam o tym opowie. Cześć! Cześć Ania! Czy możesz się szybko przedstawić, jak masz na imię, skąd jesteś i od jak dawna mieszkasz w Kielcach? Tak, mam na imię Natalia, jestem z Ukrainy i mieszkam w Kielcach już od roku. I znamy się z Patreona. Czy możesz szybko opowiedzieć jeszcze naszym widzom, czym jest Patreon i dlaczego warto się tam zapisać? Tak, Patreon to cudowna rzecz. Już od roku też jestem na Patreonie u Ani i tam bardzo dużo się dzieje, bo Ania publikuje tam różne filmiki, podcasty na różne tematy historyczne, na tematy kulturologiczne i osobiste też. I to wszystko jest bardzo pomocne, bo nie tylko tam można znaleźć wideo i audio, ale też transkrypcje, ćwiczenia, tak, do każdego filmiku, do każdego podcastu i to super rzecz, bo bardzo mi pomogło to w nauce języka polskiego. Natalia jest żywym przykładem na to, że można nauczyć się polskiego, bo mówisz świetnie po polsku. Dziękuję. I myślę, że wszyscy to przyznają. Dziękuję Ci bardzo też za to, że jesteś na Patreonie. Zawsze miło mi spotykać Was na żywo wszystkich, czy w Polsce, czy gdzieś indziej. I mamy takich coraz więcej spotkań, mam wrażenie, bo oczywiście spotykamy się też regularnie online, ale to nigdy nie jest to samo, co w rzeczywistości. A wracając do Kielc, jak Ci się tutaj mieszka z punktu widzenia obcokrajowca? Ja bardzo lubię Kielce, bo ono jest małe, przytulne. Ono jest położone między Krakowem a Warszawą, więc to można łatwo dostać Dostać się? Tak, do
tych głównych miast Polski, ale jeszcze lubię Kielce dlatego, że tutaj bardzo dużo parków, lasów, ścieżek rowerowych i można jeździć na rowerze, można zwiedzać nowe miejsca i to świetne miejsce dla freelancerów, bo jest tanio, jeśli porównywać z dużymi miastami i można świetnie sobie mieszkać tutaj. To prawda, jeśli chodzi o ceny, to była pierwsza rzecz, którą powiedziałam do Natalii, kiedy weszłyśmy do tej kawiarni, że kiedy patrzę na ceny, to wydaje mi się, że wszystko jest o wiele tańsze niż w Warszawie, więc to jest zdecydowanie pozytywny aspekt, jeśli chodzi o ceny. A bo widziałaś jeszcze inne miasta w Polsce, z tego co mi opowiadałaś, czy chciałabyś mieszkać gdzieś indziej, czy raczej na razie zostajesz w Kielcach? A na razie zostaję w Kielcach, a potem już zobaczymy, ale teraz zdecydowanie Kielce. To będzie moje miasto. A jakie inne miasto Ci się podobało z tego, co widziałaś? Bardzo podobało mi się Zakopane, bo tam piękna przyroda i góry, które bardzo lubię. Może jeszcze Kraków. Spodobał mi się. Zaraz oprowadzisz nas po tych Kielcach, pokażesz mi, co tu warto zwiedzić, ale jeszcze może słowo o miejscu, w którym jesteśmy, bo Natalia zaprowadziła mnie do kawiarni, którą tutaj bardzo lubi i w której poczułam bardzo polski klimat, kiedy tylko tutaj weszłam. Może chcesz opowiedzieć szybko o tym miejscu, co tutaj można dostać i jakich ludzi się tu spotyka? Ta kawiarnia nazywa się 4 pory roku. Można tutaj kupić pyszną kawę albo herbatę i zjeść pyszne ciastko. Można tutaj zobaczyć różnych ludzi, ale szczególnie takich miejscowych, można powiedzieć po polsku, takich, którzy są stąd. Przynajmniej takie odniosłam ja wrażenie i chyba Ty też. Tak. Więc czujemy się bardzo polskim klimatem otoczone. Dziękuję Ci, Natalia. Idziemy na spacer po Kielcach. Idziemy. Jesteśmy właśnie na pewnym wzgórzu. Jak nazywamy to wzgórze? Wzgórze katedralne. Tak, i dlatego, że właśnie za nami jest bazylika i ta bazylika ma podobno długą historię już, bo od XII wieku, jak Natalia mi opowiadała o Kielcach, od XII wieku już ta historia sięga XII wieku, możemy powiedzieć po polsku, bo to właśnie wtedy biskup krakowski ufundował w tym miejscu kościół, wtedy był w stylu romańskim, dzisiaj bazylika ma bardziej styl barokowy. Wzgórze jest położone na mniej więcej 280 metrach nad poziomem morza, więc trzeba się troszkę wspiąć, żeby tu wejść. A tuż obok tej bazyliki jest Pałac Biskupi, w którym jest Muzeum Narodowe. Dokładnie. Byłaś tu już kiedyś? Tak, byłam. Było świetnie. Zapraszam serdecznie. Czytałam, że jest jakiś dzień za darmo, więc dobrze przeczytać, który to dzień, żeby wybrać się i nie płacić za bilet do Muzeum Narodowego w Kielcach. Jeszcze tu nie weszliśmy, ale może teraz zobaczymy, jakie są tutaj obrazy. Z tego, co widziałam w internecie, to jest naprawdę bogaty zbiór. Jest trochę zimno, trochę przeceniłam jednak pogodę. W Warszawie, nawet jeśli pokazuje termometr tyle samo stopni, co tutaj, to powietrze jest zupełnie inne, więc jeśli będziecie się wybierać do Kielc albo gdzie indziej na południe Polski,
i będzie zima, tak jak widzicie teraz, bo jest pełno śniegu wokół nas, to ubierzcie się ciepło. Za nami jest takie świetne miejsce, kiedy tutaj będzie lato w Kielcach, można przyjść i sobie wziąć miętę albo rozmaryn. Tam rośnie specjalnie dla wszystkich Kielczan. To cudowna, myślę, że opcja. Bardzo fajnie, chciałabym, żeby coś takiego było w Warszawie. Jesteśmy właśnie w parku, który nazywa się Parkiem Staszica. Podobno ma aż prawie 8 hektarów, więc jest bardzo dużym parkiem. I jest parkiem Staszica. Staszic to był taki polski myśliciel, polityk oświeceniowy, więc żył w XVIII wieku. Bardzo, bardzo znany w Polsce. Też współtwórca Uniwersytetu Warszawskiego, więc bliski mojemu sercu. A obok jest jeszcze? A obok jest Pałac Zielińskiego, w którym odbywają się różne koncerty kameralne, a także Muzeum Hamunda, który można odwiedzić. Super, polecamy. A to jest ulica Sienkiewicza, czyli najbardziej reprezentacyjna ulica w Kielcach. Znajdziecie tutaj różne kawiarnie, restauracje, sklepy. Jest to taka ulica też zamknięta dla przechodniów, ale jest bardzo zimno, więc chyba idziemy się gdzieś ogrzać. To chyba tyle, ile chciałyśmy Wam pokazać z Kielc. I jak, Natalia? Zapraszasz? Polecasz to miasto? Tak, zapraszam. Do widzenia w Kielcach. Polecamy Wam wszystkim, a jeszcze na zakończenie przypomnijmy jeszcze raz o Patreonie. Tak, zapraszamy serdecznie. Tam taka duża społeczność polska z całego świata, więc zapraszamy serdecznie. Zachęcamy. Ja też dziękuję moim pozostałym patronom, którzy też są tam ze mną. I transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku też znajdziecie na Patreonie. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za obejrzenie naszego spaceru. Dajcie znać nam w komentarzach, czy byliście kiedyś w Kielcach, czy znacie to miasto, czy w ogóle może pierwszy raz słyszeliście o tym mieście. Jesteśmy bardzo z Natalią ciekawe. I to chyba wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się. Pa, pa! Pa, pa!